Siemanko, kolejny dzień perypetii z remontem. Rewolucji i naszej usterki w Tajlandii. Dzisiaj na przykład przyszli o 10 rano zakładać karnisze. Pokażę wam, co zrobili. Karnisze leżą na ziemi. Jeden sobie tam leży, gdzie ma być. I sprzęt rozłożony, wszystko rozłożone. I nic więcej. Już 2 razy byli w Home Pro, nic nie zrobili. Zobaczymy, co zrobią do wieczora. Ale mama użyła piękne zasłony i firanki. Mamy piękną nową. Przywiezione z Polski. Dostaliśmy od Piotrka mamy w prezencie. Tak, i w ogóle sądziliśmy, że tutaj 8000 to jest dużo za zasłonę, a okazało się, że wcale nie. No. Okazało się, że na 8000 jest całkiem dobra cena. Przy tym, co wyszło. Znaczy, wiadomo, daliśmy tanie, bo mama zrobiła, ale tak. Kanapa. Dokładnie tak. Całkiem ładna. Oczywiście będzie dywanik, stolik i znaczy to są, i telewizor będzie wisiał, także będzie. Aha, jeszcze półka będzie, także będzie pięknie. Z drzwiami kolejny hit. Powiem wam tak. Pomyślcie sobie, jak ktoś mierzy drzwi i mówi, że drzwi mają być na... Czekaj, które to były? To chyba nie te. Któreś tutaj miały być... O! Te. Nie, czekaj, te miały być przesuwne. To będą ok. Te będą otwierane, to są też ok. Czyli o te musi chodzić. Aha, no. Drzwi zmierzyli, że trzeba kupić na 80, żeby było otwierane i tak dalej. 90? Nie, właśnie... Czekaj. Na 90. Aha, na 90, sorry. 90 i 230. Tylko, że zapomnieli, że dziura odtąd dotąd ma 90. Czyli drzwi powinny mieć 80, przecież jeszcze futryna musi wejść. Ale kto by tam w Tajlandii o tym myślał? Wiecie, po prostu nie. Nie, no bez sensu w ogóle myśleć o takich rzeczach. Przecież łatwiej jest zburzyć kawałek ściany po prostu, niż od razu kupić drzwi, które i tak na wymiar kupowaliśmy, no. No i... Dodatkowo płatne. Dodatkowo płatne, oczywiście. No i kolejna akcja. Stół. Stół kupiliśmy wcześniej już. No, zdarza się, także człowiek popełnia błędy oczywiście całe życie. I patrzcie to. Kanapa mniej więcej będzie stała tutaj, co nie? Tutaj się kończy wyspa. Tutaj się kończy wyspa, a tutaj będzie stała lodówka. A stół chyba postawimy sobie na boku, bo inaczej nie wejdzie. No, a może ktoś chce kupić stół O! na Phuket? Jakby ktoś mieszkał na Phuket, bardzo chętnie sprzedamy nowy stół. Praktycznie w ogóle nie używany, tylko jako półka do przechowywania. Nówka, można powiedzieć, że nówka po prostu, no. Także jakby ktoś chciał kupić stół na Phuket, bardzo chętnie sprzedamy. Jest bardzo piękny. Bo my niestety, ale musimy kupić połowę mniejszy. Połowę mniejszy, który będzie po prostu na 4 krzesła dookoła. Inaczej nic nie zrobimy. No, a teraz jedziemy dalej. Jedziemy po buty, ponieważ jutro Paweł i Monia mają wesele. Przyjedźmy tutaj na wesele do Tajlandii teraz. Ale tylko chciałabym powiedzieć, że ogród sprawdził się w 100%, bo miałyśmy tutaj częściowo panieński, tak. Więc został ochrzczony nasz domek. I dyskoteka w basenie mega, naprawdę, się udała. Światełka bardzo. dyskotekowe mega się sprawdzają. Jeszcze jedna sprawa źle wyszła. Ten kwiatek nie może tu stać absolutnie, bo z niego się wylewa i patrzcie, jak nam zalewa cały podjazd. Jest taki usyfiony, że trzeba go co chwilę czyścić. Także to też niestety nie sprawdziło. Kwiatek musi być przesunięty gdzie indziej. Ale reszta... Reszta jest No dobrze. dobra. No jeszcze kwiatuszek nam usyła. Ale już wiemy też mniej więcej co robić. Musimy go przestawić do słońca. Musimy kogoś do pomocy. Tak, ale jak już powiem, jak już będą zasłonki, będzie wszystko, będzie super. Dobra, ruszamy. No i tak, moi drodzy. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie odwiedzili Home Pro. Tak. Ale przynajmniej załatwiliśmy ważne rzeczy. Kupiliśmy lustro do łazienki, czego nam tylko tam brakowało praktycznie. No jeszcze szafka. Szafka, no faktycznie, ale to dopiero w sierpniu. Ale jeszcze załatwiliśmy sobie, że przyjadą jeszcze zamontować telewizor i to jest naprawdę bardzo duży krok naprzód, bo sądziłem, że jak go kupiliśmy ponad 2 miesiące temu, to nikt nie przyjedzie go zamontować, ale że tu ludzie są tak mili w Tajlandii, że po prostu szok i powiedzieli, że spokojnie, że przyjadą dzisiaj do nas go zamontować. Mega miło z ich strony. Bardzo, naprawdę bardzo, ale bardzo to jest korek. Patrz to. Nie da się jakoś dookoła jechać? No nie. Czekaj, zastanawiam się, czy nie ma z drugiej strony wyjazdu. No dawaj, spróbujmy. Ala sobie będzie robiła tatuaż, zgadnijcie jaki.
No ale przyznaj się. Piotruś na czole. Bardzo ładny tatuaż. Ale okazuje mi swoją... I się stresuję, ostatni tatuaż miałem 7 lat temu. Ala będzie mi okazywała swoją wielką miłość, niepodważalną i chcę to właśnie udowodnić tatuażem na czole. Dobra, żartuję, bo niektórzy pomyślą, że na pewno będzie robiła. Tak naprawdę. No. Jesteśmy właśnie pod Tiger Muay Thai, gdzie kiedyś cały czas trenowaliśmy na tej ulicy, tylko mieszkaliśmy przez wiele lat. Dopóki się nie pozmieniało. W ogóle powiem wam, że ta ulica się tak kosmicznie zmieniła. Od razu z boku Apollo Camp, konkurencja się zrobiła. Jakiś Rosjanin otworzył. W ogóle na tej ulicy się bardzo dużo zmieniło. Tak w ogóle dużo osób się mnie pyta właśnie też, gdzie się tatuować na Phuket, bo no, nie ma co gadać. Tajlandia jest znana z tego, że robią tutaj fajne tatuaże. To właśnie tam możecie zobaczyć Chalong Ink. Dokładnie, praktycznie naprzeciwko Tiger Muay Thai, bo są jeszcze dwa inne studia naprzeciwko Tiger Muay Thai, żebyście się pomylili. To Chalong Ink, naprawdę bardzo polecam. Robiłem tu już parę tatuaży i w sumie z każdego byłem zadowolony. Naprawdę. A teraz wam powiem hit, o którym pewnie wielu z was nie wie. Wiecie, że jak poznałem Ale, idę za nią w pierwszy dzień i patrzę, co ona to ma na plecach wytatuowane. I tak się patrzę. Tak się patrzę. Kurde, skądś to znam. I się okazało, że mamy ten sam tatuaż w tym samym miejscu. Zrobiliśmy go w tym samym wieku. W tym samym wieku, tylko ja 5 lat wcześniej. No, wyobrażacie to sobie, mieć z kimś ten sam napis w tym samym miejscu? No. To jest naprawdę... No. Stalkowałaś mnie, odkąd byłem mały. Ale wiecie, jaka to jest niesamowita historia, że poznajecie osobę, za którą szaleliście od dawna. Idziecie sobie za nią w pierwszy dzień, a ona ma ten sam tatuaż, co wy w tym samym miejscu. A się nie znaliście. W ogóle. Mega. A teraz Ala sobie robi kocham Piotrusia, żeby potwierdzić, że ten tatuaż to nie był przypadek. No, mówiłem. A wy mi nie wierzyliście. W ogóle dostałem teraz wiadomość o tym, że muszę wykupić ubezpieczenie mojego pięknego samochodu, ponieważ kupiłem go dokładnie rok temu, w sierpniu, i wysłali już, żeby po prostu zupełnie. Dlatego sponsorem dzisiejszego odcinka jest Mubi, czyli porównywarka ubezpieczeń OC na wasze auto. Ja niestety nie mogę skorzystać z tego, ale dla was mam kod zniżkowy, który możecie wykorzystać. Dostaniecie dodatkowo jeszcze 100 zł zniżki. Nie dość, że po wpisaniu wszystkich danych waszego samochodu wyskoczy wam parę ofert i gwarantuję wam, że znajdziecie tam najlepszą. Wybieracie sobie najtańszą, wpisujecie kod i macie najlepszą cenę na rynku ubezpieczenia OC dla waszego samochodu. To po prostu petarda. Dodatkowo jest jeszcze jedna świetna opcja, którą Mubi wprowadziło, czyli jest to opcja polecania. Każdy z was może wygenerować swój kod i jeśli ktoś z was, wasz jakiś znajomy, ktoś z rodziny lub ktokolwiek wykupił ubezpieczenie z Mubi, wy otrzymacie 100 zł. Także mega fajna opcja, polecam serdecznie, na dole znajdziecie link. A wiecie, co jest jeszcze kolejną zaletą? To, że to, ile wy oszczędzicie na wykupieniu ubezpieczenia OC z Mubi, plus dodatkowo dostaniecie 100 zwrotu z użycia mojego kodu, plus jeszcze sami możecie mieć swój kod, który wygeneruje dla was pieniądze i to wszystko możecie wydać na co tylko chcecie. Na przykład na paliwo do samochodu, które na pewno się przyda. Idą wakacje, na pewno warto będzie mieć trochę więcej pieniędzy odłożonych, żeby można było z tego korzystać. Oglądajcie dalej. Muszę wam coś pokazać. Poprosiliśmy, żeby nam zawiesili żaluzje. Nie, jakie żaluzje. Zasłony. No i mówimy, że tutaj mamy specjalne takie miejsce pod sufitem, gdzie się przyczepia szynę i elegancko ona tam zachodzi i nic nie widać. No i patrzcie. Przyczepione tak. Jak to skomentować, mi powiedzcie? Specjalnie kupujemy na długość 3 metry, żeby podchodziło pod całą górę, a oni montują tak. Już im powiedzieliśmy od razu. Pokaż, jak na dole ładnie wygląda. No pogadałem, już im od razu powiedzieliśmy, że jutro mają robotę. Ale
Znowu zrobili, wiecie, porobili dziury w ścianie. I znowu będzie trzeba wszystko robić. Masakra. To są najgorsi robotnicy w ogóle ever. Co się dzieje? Przyjechali nam montować telewizor. It's okay. No. Będzie piękny 75 cali. Co jutro na Kaca po weselu oglądamy film. Obowiązkowo. A już mamy nawet ustalone, co będziemy oglądać. Na początku zaczynamy od Harry Pottera, czy najpierw od Duny? Duna chyba, bo Harry Potter to dobrze było jednak zrobić cały maraton. No tak, czyli Duna pierwsza i druga część. Później będzie Harry Potter, później oczywiście Władca Pierścieni. I Hobbit. Tak, wszystko po kolei będzie leciało. A my sobie będziemy tutaj leżeć. Tak. I się relaksować. Tylko, zależy od tego, czy zawieszoną żaluzję. Ale wiecie co najlepsze? Jeśli zobaczymy, jak te rolety mają być zamontowane, tego się nie da zepsuć, a oni jednak dali radę. Popatrzcie. Tutaj na końcówce macie tak, 2 przymocowania do sufitu, jak ma być przymocowane, 2 przymocowania do ściany. No nie da się tego zepsuć. No po prostu się nie da. Chyba, że się myszka skarlana. O, przyszli panowie. Ja nie wiem, jakim cudem to się dało zepsuć. Jeszcze nie wzięli od nas 2000 batów na części, których nie potrzebowali. You start here or where you start? Because where you want to start? Because here they play the TV now and Sam. Oh, one more. Because yeah, this one is long. This one is long. It's too long for this one, this side. This one long. It's normal here, and there. Yeah. I remember two of these are more long. Ala zrobiła mi proszne polskie kanapeczki z krakowską. To było tak proste po prostu. Ja wiedziałem, że ja to mogę z Pawłem zrobić, ale Paweł nie miał czasu, bo ma wesele. Wziąłem specjalnie ich, no i nie poradzili sobie. Mam nadzieję tylko, że będą mogli zwrócić te części, które kupili bez sensu. No, ja też mam nadzieję, bo kupili całą reklamówkę metali. Patrzcie. Całą reklamówkę tego kupili, bo oni myśleli, że nie muszą do ściany to przymocowywać. Tam wszystko jest. Wszystko. I wiecie, jaka była reakcja? Ale chciałabyś pokazać reakcję? Ja, bo ona ma plaster na głowie. Dobra, to przytrzymaj, ja pokażę reakcję. Taka typowa w Tajlandii. Oj, pozwól! Oj, jak to możliwe, że to jest takie logiczne? Jak to można było popsuć? No szok! A jednak, tada! Dziura zrobiona na szynę. Po prostu, żeby tam była. A jednak da się zamontować 10 cm niżej. No cóż, trudno. No i wytłumaczyłem tam chłopakom mniej więcej co i jak i... No powiem wam... Kurde, ci do wpadł. No nie będzie całkiem tak, jak zamierzaliśmy, żeby było. Ze względu na to, że... No nie wsadzą tam wiertarki, no po prostu nie wsadzą. Ja wiem, że na pewno się to jakoś da, no bo skoro to jest tam zrobione, to musi się dać, znaczy... Pewnie się da, że po prostu w górę by musieli wiercić, ale... Ja też nie wiem właśnie, jak tu jest z tymi sufitami, bo na przykład w łazience i wszędzie, jak oni wymieniali, to jest tylko płyta. To jest cieniutka, tylko płyta. To jest taka, wiecie, taki podwieszany sufit. I no oni jakby tam zrobili dziurę, to by wypadło po prostu. No dlatego, bo te zasłony mamy bardzo ciężkie, bardzo ciężkie. Bo mama nam przywiozła takie naprawdę porządne. Jeszcze musiała takie, wiecie, dodatkowo, które słońca nie przypuszczają i tak dalej. No i nie dało się tego zrobić, także musimy zostawić tak, że po prostu jak najwyżej tego zrobią tam dziury, podwieszą to, dodatkowo wspornik na środku. No i tak musi być, no nie zrobimy tego inaczej. Wielki dzień dzisiaj! Ala została nosorożcem. Kwiatki z tyłu, sukienki przygotowane, wszystko. Jedziemy już tam, gdzie ma być, znaczy prawie. Ja jadę już do Pawła. Ja się ogarnąć, bo jak widzicie, jeszcze dużo pracy przed nami. Ale na razie jestem w kostiumie, w przebraniu.
Przebrania. No, będzie fajnie, może będę mógł wam coś pokazać, ale najpierw muszę zapytać Pawła. Ale może tak, może się uda. A powiem wam, że naprawdę to będzie fajna impreza. No. Naprawdę. 60 osób przyjechało. Także mocno. Wszyscy goście, których zapraszali, to jest niesamowite. No. Z każdej strony świata. No tak. Dosłownie. No tylko z Antarktydy nikt nie przyleciał. No tak, bo tak to? Australia, a czekaj, a z Stany. Afryki czy z Afryki ktoś jest? Nie, z Afryki jeszcze nie ma. Aha. A tak to Stany, Australia, Europa, Azja. Chłopaki przylecieli prosto, no tam gdzie przylecieli z Alaski, No. Monia z Chicago, no. No, Ja z Brazylii. ty Brazylijczyku z Brazylii. No dobra, czekaj, zastanawiam się, czy ktoś jest z Afryki, ale chyba nie. No nie, jeszcze nie ma. Ale mamy tu znajomych z Afryki. Wiesz, których? A, Pewnie przyjadą. No idę już do chłopaków, znaczy do Pawła i do Przemka, bo czekają na mnie. Powiem wam, że fajny hotel mamy. Jesteśmy w takim bungalowu, tutaj koło werandy rosyjskiej restauracji. Tutaj zaraz się skręca w prawo już na plażę Kata i płaciliśmy za to 900 tajskich batów. Hotel normalnie ze śniadaniem, z basenem, znaczy bungalowy. Bardzo dobra cena. Może później jak jeszcze przyjdę się przebrać, jeszcze będzie w miarę jasno, to wam pokażę, bo to taka fajna polecajka w sumie. No a ja już kwiaty, ale to akurat do rozdania rzeczy, trzeba się przebierać i szykować, ładnie wyglądać. Ubieramy się z Pawłem praktycznie tak samo. Znaczy mamy te same koszule, te same spodnie, te same paski, tylko buty mamy inne, bo nie było dwóch takich samych par. Ale powiedzmy, że podobne. Paweł z Monią są już 18 lat. Dzisiaj dokładnie mają 18. rocznicę, odkąd są razem. I stwierdzili, że właśnie w ten dzień chcą mieć swój ślub. Mówiłem Pawłowi, ty no nie wiem, czy trochę nie za szybko, dopiero 18 lat się znacie. 18 lat jesteście razem, no trochę szybko, nie? No, żarcik. Najwyższa pora. No, jakieś 100 metrów przeszedłem. Jestem na plaży Kata. Kata Beach. Dokładnie tutaj będzie ceremonia. Pięknie już tu wszystko szykują. Ale się udała pogoda w ogóle. Wiecie, jest czerwiec. Było 50-50, czy będzie fajnie i ładnie. A tu jest cudownie. Od razu przy plaży. Nieźle to wygląda. Jest problem. Co? Monika uciekła. Co? Paweł ucieka. Paweł. Paweł, taki problem to nie problem. To wiesz. Wszystko szykujemy. A tak w ogóle ten Beyond Hotel to wam też polecam, bo jest naprawdę świetny. Zaraz od razu przy plaży Kata, na samym końcu w sumie Kata Beach. O, macie ten? PIM? PXM? Co to za literki są? PN? A, PN. DJ bez koszulki, normalnie całe wesele będzie grał. Bez koszulki, Bartek, do końca, nie przejmuj się. Od początku do końca, nie ma co się przejmować. Siemanko w kolejnym dniu z naszej usterki z Tajlandii. Tak w ogóle, wiecie, będę miał swój program za niedługo w Polsacie, znaczy, wiecie, nagrywamy, ale będzie dokładnie na jesień. Wyprawy wojownika będzie się nazywał na 90%, ale sobie tak dzisiaj pomyślałem, że ja powinienem nagrywać usterkę w Azji po prostu. Że na przykład jak ja bym tu rozpoczął nagrywać usterkę w Tajlandii, jak wyglądają remonty i tak dalej, a znam już paru Polaków, którzy tutaj remontowali domy, to był hit. Ludzie by w to nie uwierzyli po prostu, że w ogóle tak można. Pokażę wam, jak przywiesili nam lustro. Czekaj, to ogarnę troszkę. Ja wiem, że pewnie to mógł być przypadek, po prostu wiercili dziurę w kafelce i odpadła, ale no, że nie pomyśleli, żeby powiesić wyżej trochę, żeby nie było widać, no to patrzcie to.
Wiecie, elegancko nam tu szyby nakleili folię taką, żeby nie było widać. Nie mogę się do tego doczepić, ale popatrzcie. Ja nie wiem, czy nie myślicie, że ja tego nie zauważę. Bo jest wyżej niż moje oczy. Szok po prostu. Jutro mają przyjechać, zobaczymy co powiedzą. Rozpoczynamy kolejny wspaniały dzień w Tajlandii. Od czego? 7-Eleven i kawki. Obowiązkowo. A później śniadanko w pięknym tajskim. Dobra, nie będę przeklinał. Po prostu w tajskiej restauracji lokalnej. Gdzie właśnie będziemy jeść sobie golonkę. Od razu wszystkim polecam, jak będziecie w Tajlandii. Dają mięsko z golonki z pysznym sosikiem i ryżem. I do tego zupę z pierożkami. Z mięskiem. Pycha. Taka mała podpowiedź dla Was, bo chciałem, że w tych odcinkach nie był tylko remont, tylko że jeszcze coś więcej. Jak będziecie w Tajlandii, będziecie widzieć miejsca właśnie z takim żółtym logo, z takim czymś. Najlepsze. Naprawdę. W takim miejscu znajdziecie najlepszą zupę po prostu jaka jest. To nie jest tylko takie jedno miejsce z tym, tylko to możecie w wielu miejscach w Tajlandii znaleźć. Nie wiem dlaczego takie, ale zawsze w tych jest pyszna zupa. No. A jak nie, to po prostu standardowo. Najlepiej jak ktoś poimprezuje sobie, tosta sobie zjeść, do tego kawka. Czekajcie, są te tosty? Tak. 7-Eleven też ma to do siebie, że wszystko co potrzebujecie znajdziecie. Ale testy ham and cheese najlepsze. Gwarantuję. Chociaż oczywiście jest też dużo innych smaków i nawet są też na słodko. Jadłem raz tego na słodko. Spoko, ale bez szału. Ale dodatkowo też musicie pamiętać, że takie gotowe posiłki w 7-Eleven też są naprawdę smaczne. Jadłem ich bardzo dużo. Na przykład tu macie pad see ew, ryż z krewetkami smażony, tutaj ryż z kurczakiem. Robią Wam od razu, podgrzewają Wam na miejscu. Pięknie, polecam. No i kawka 7-Eleven za 30 tajskich batów, americano, naprawdę dobra. A i tak w ogóle to zależy od 7-Eleven, bo w niektórych nawet są po 25, a nawet na jakichś lokalnych dzielnicach widziałem po 20. To pomyślcie sobie, ponad 2 zł za kawę. Przecież nic, a jest naprawdę dobra. No i taka miejscówka. Zupka pyszna. Wszystkie te 3 posiłki z 20 zł. Pewnie max, nie? Chyba tak, no. Zupa chyba 6 zł kosztuje, tutaj to chyba 7 zł kosztuje, jakoś tak. No i przyjechałem zobaczyć, co tu się dzieje u nas na budowie. Właśnie też przyjechała kontrola. Sprawdzać 2 panów, ponieważ nadzór budowlany jest tutaj cały czas. No, ładnie. Już wylali tutaj. Pierwsze fundamenty leją. Nie, czekajcie, tu będzie... Tak. Tu będą fundamenty, bo droga będzie szła tutaj. O, widzicie. Coś się dzieje, super. Muszą zdążyć jak najwięcej zrobić właśnie przed sezonem deszczowym typowo. Chcemy, żeby wszystkie fundamenty już w 4 willach były wylane, żeby droga była dojazdowa zrobiona do willi. No bo wiecie, jak zacznie już później padać, to będzie cokolwiek ciężko robić. Z boku już też wzdłuż mur zrobiony. Tam. Później będą jeszcze tam umacniać wszystko. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany zakupem bardzo ładnej willi na Phuket, to serdecznie zapraszamy do naszej agencji Twins Real Estate. Dostaniecie wszystkie informacje, jakie tam potrzebujecie. Bardzo się cieszę, że przyjechałem akurat w tym momencie, kiedy są panowie właśnie z nadzoru budowlanego, bo ja to po prostu przejeżdżałem bokiem. Mówię, zaglądnę, zobaczyć co się dzieje, czy pracują, czy robią. Fajnie, bo widać naprawdę, że chodzą, sprawdzają wszystko dokładnie, co i jak. Bardzo się cieszę. Wiecie, to tam jak idzie remont naszego domu, to w ogóle nie patrzcie na to. No bo to remont, mamy po prostu taką
firmy jakieś takie przykładowe, takie, które ktoś gdzieś tam polecił, że robią takie rzeczy i tak dalej. Ale tutaj to jest poważna budowa. Tutaj powstaną 4 bardzo drogie wille. Także to nie może być lipy. Tutaj są nadzorcy, tutaj jest firma, która jest w ogóle, właściciele są z Francji. Oni wybudowali już 700 willi na Phuket. Także wszystko jest tak, jak powinno. Tutaj oni mają terminy, tutaj wszystko się musi zgadzać, bo każde ich opóźnienie to jest kara finansowa. Także tu to działa profesjonalnie. All the same, like No, you just let me know. You want how deep for this? But you see, here will be like 1-4, and this is 1-4. No, only 50 for. And this Yeah, it's different. Yeah. For the safety, you just make 150. 150, tak. 150 for this, 150 Okay. like this. That means that Before I start start. here like 1 meter and going down for 150, yeah? Czyli No, zacząłby się od metra, and płytki now- i że w dół szedł. Now we have just 50 centimeters. It's only... Yes? And now you have like this. Okay. And we have the plan now. No? It's like this. No i widzicie, bardzo dobrze, że tutaj akurat przyjechałem całkiem przypadkiem, bo doszliśmy do tego, że basen ma być głębszy. Teraz będzie basen zrobiony, będzie 1 stopień po prostu na 50 cm, takie wiecie, stopień i półka, i później będzie 1,60 m głębszy, czyli gdzieś około to, no taki mniej więcej jak mamy w domu u nas. Dzwoniłem do Pawła, Paweł też ma taką samą głębokość, także widocznie takie się tutaj robi. No bo to musi być taka półka zrobiona, ponieważ pod spodem, pod tymi basenami będzie garaż, tutaj w 2 tych willach na górze. Także tak ma być. I dodatkowo też jeszcze wyszła jedna rzecz, że będzie trzeba gdzieś zrobić jeszcze 4 stopnie wyżej, trochę żeby podejść. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Tylko patrzeć, jak zaczną tutaj rosnąć piękne wille. Dobra, możemy Wam oficjalnie powiedzieć, że tutaj w The Gate kupiliśmy jedno mieszkanie dla agencji, które będzie do wynajmowania za jakieś 2-3 miesiące. Także jeśli ktoś będzie chciał mieszkać w tym pięknym miejscu, 5 minut z buta od plaży Kamala, zapraszamy serdecznie, ale z racji tego, że sprzedaliśmy już tutaj 5 mieszkań, znaczy nasza agencja sprzedała, już do wynajęcia są 2 albo 3. Tak, 2. 2 już są do wynajęcia, także jeśli ktoś by chciał sobie tutaj wynająć, zapraszamy. Twins Real Estate, piękne mieszkania blisko plaży na Kamala Beach. Tutaj z drugiej strony, z jednej strony są baseny, a z drugiej strony cała góra. Jest piękna siłownia i jak jesteście tutaj, jak wynajmujecie lub kupujecie mieszkanie, siłownia jest gratis, fajne do poćwiczenia. Tutaj dodatkowo jest shuttle bus, codziennie o wyznaczonych godzinach wozi na plażę, przywozi z plaży, ale to jest 5 minut z buta na plaży, naprawdę nie ma sensu. Parkingi są i podziemne, i na skutery, i na samochody, plus dodatkowo jak się nie mieści, to jeszcze tu jest kolejny parking. Zlokalizowane jest to naprawdę świetnie, wszystko fajnie jest tu zorganizowane. Nie dość, że lokalizacja dobra, to organizacja też dobra. No i fajne, spokojne miejsce, bo Kamala jest naprawdę świetną plażą, dużo spokojniejszą niż inne i piękną. Fajny deptak tam jest, zresztą widzieliście już nieraz na filmach. No i moi drodzy, z racji tego, że dawno nie byliśmy w Ikei, Czas odwiedzić, kiedy zobaczyć ostatni co się raz? zmieniło. Na pewno duże zmiany tam zaszły. No z miesiąc temu. No na pewno miesiąc, no. Przecież kiedy ostatnio? No miesiąc to na pewno. Także naprawdę fajnie będzie odwiedzić znowu. Ale żeby nie było, odwiedzimy później też Home Pro. Dokładnie tak. Tak, musimy w Ikei kupić jakieś takie rzeczy, żeby na przykład zasłony przyczepić do ściany, tak zaczepić taki, wiecie, taki jakiś haczyk albo coś, żeby to ładnie tam wyglądało. Musimy kupić sobie półki do sypialni. Co jeszcze musimy się kupić? No, poczekaj, musimy w ogóle listę zrobić, bo komodę? Nie, komody teraz to może nie, ale może zamówić te do łazienki. Aha, fajnie, że zmierzyliśmy. Które? No, w łazience małej, fajnie, że A, zmierzyliśmy. ale dużej zmierzyliśmy. To już jest pół sukcesu. No, półkę właśnie do łazienki musimy kupić. Lustro wczoraj trochę poprawiłem. Jest trochę lepiej. Kurde, wydaje się, jakbym miał takie białe usta. Mam sobie usta? Trochę masz, no. Muszę całą pomadką posmarować. No, ale ogólnie powiem Wam, że naprawdę już dzisiaj posprzątaliśmy trochę ten dom. Wiadomo, że musimy, jeszcze tam zasłon nie skończyli i tak dalej. Robią to dopiero 4 dni. 4 zasłony, 4 dni już robią. Ale z tego co widziałem, to mają ciężką przeprawę z tym, no nie ma co gadać. No, ale efekt na ten moment jest spoko. No jest spoko, jeszcze nie skończyli, ale jest naprawdę spoko, nie ma co narzekać. No i po prostu musimy później
Co? Aha, te to dokończą. No i teraz już chyba nic więcej nie zrobimy przed wyjazdem. No bo co jeszcze nam mogą zrobić? No nie, no bo drzwi już jak nas nie będzie. No, drzwi będą montować, jak nas nie będzie dokładnie. A jak już drzwi zamontują, powiem wam tak, jak przyjedziemy sobie zamówić już kuchnię następnym razem, to już będzie po prostu piękny domek. Już będzie sukces. Może w ogóle spróbujemy zamówić tą kuchnię, jak nas nie będzie, żeby przyjechała, jak my będziemy. No, albo tak. Tak się da zrobić w sumie, jak mamy, jak wiemy. Mamy wymiary? No mamy. Da się zamówić online w Ikei? No właśnie nie wiem. Ciekawe. No w sumie to przez program działa. Dzisiaj zapytamy. Właśnie, dobry plan. Zaprojektować sobie, nie? No, to jest bardzo dobry plan. Że później tylko wysłać skana i tyle. No, to może nam się to uda. I wtedy w sierpniu już będziemy przyjechali do gotowego domu. Żeby było naprawdę super. No, jeszcze później trzeba kupić tam jakąś półkę pod telewizor, na całą ścianę. Ale to już są jakieś takie, wiecie, małe rzeczy. Rzeczy, które po prostu już będą dodatkami do domu, a nie takie istotne. Także już jest coraz bliżej końca. Ja uważam, że właściciel Ikei w końcu powinien się do nas zgłosić z jakąś propozycją współpracy. Jeszcze tyle razy, co to już byliśmy, to już w ogóle szok. No i w ogóle poszły zmiany. Niestety nie będziemy mieli ładnej zielonej kuchni, tak jak planowaliśmy wcześniej. Znaczy, może będziemy mieli zieloną, ale inną zieloną, nie tą, którą chcieliśmy zamówić. Bo po prostu z ceną przesadzili totalnie. Bez sensu dla nas brać tak drogą kuchnię, jak będziemy tylko parę miesięcy w roku w tym domu. No i oczywiście każde wyjście do Ikei trzeba zjeść klopsiki. Pyszne. Wiecie, jakimi my jesteśmy asami z Alą? Pojechaliśmy do Ikei kupić 2 szafki nocne, żeby koło łóżka w sypialni były. Dodatkową szafkę do łazienki tam zaplanować. No i tak, w Ikei elegancko znaleźliśmy szafki, które byśmy chcieli, żeby nam stały w sypialni. Zrobiliśmy zdjęcie, żeby pokazać w kasie, że nam przynieśli 2 takie. No i poszliśmy na poręczniki, jakieś dywaniki do łazienki, takie pierdoły. No i zapomnieliśmy pokazać zdjęcia z szafkami i w połowie drogi z Ikei, a gdzie szafki? No i tak. I dzięki temu mamy jutro wycieczkę od nas to jest godzina drogi w jedną stronę, więc poręczniki, 2 godziny w trasie, to trochę... A niestety nie możemy wracać po nie, bo musimy jechać na lotnisko zawieźć moją siostrę. Także musimy się śpieszyć do domu, żeby ją zabrać i zawieźć na lotnisko. No i niestety czeka nas kolejna wycieczka do Ikei. Ja się zastanawiam, czy my po czasie już nie jesteśmy trochę jak nasi specjaliści. A w ogóle wiecie co? Stwierdziliśmy, że... Nasi fachowcy, to ci chodzi, czy co? Nasi fachowcy, no. A co powiedziałem? Specjaliści. A, fachowcy, sorry. A w ogóle stwierdziliśmy, że jeszcze w kolejnym odcinku, na przykład już takim remontowym, gdzie już dom będzie praktycznie gotowy cały, musimy zrobić wam filmik z naszymi pomyłkami, które popełniliśmy w domu, które pracownicy zrobili tak, jak im kazaliśmy, ale po czasie, po chwili użytkowania okazało się, że są bardzo źle zrobione. Bo parę takich niestety jest w domu, ale człowiek się uczy całe życie, pamiętajcie. Drugi raz już będziemy wiedzieć na pewno, żeby nie planować nic samemu. Zdecydowanie. Tylko, że firma wchodzi od A do Z, ma być zrobione. Szczerze, jeżeli ktoś się zastanawia nad wzięciem projektanta, to nikt się nie zastanawia, tylko bierze. Następnym razem już będziemy wiedzieli, ale cóż, człowiek się uczy całe życie na błędach. Czasem szkoda, że na swoich, ale no trudno. Ale mi mnóstwo ludzi mówiło, żeby brać projektanta, w sensie architekta wnętrz. No, jest. Dobra. 15 minut przed zamknięciem dojeżdżamy. Byli tak średnio zadowoleni, że wchodzimy jeszcze, ale powiedzieliśmy, że wiemy, po co przyszliśmy, także szybko załatwiona sprawa. Którą ala królowa sedesu. Musiała sobie kupić berło. Nie, musimy kupić jakieś tam rzeczy do sprzątania, bo trzeba wysprzątać całą chatę. Dokładnie. No i dodatkowo chcieliśmy kupić sobie taki garnek gotujący wodę do prądu. Taki elektryczny po prostu. Żeby można było sobie zrobić jutro frankfurterki, ale niestety nie ma tu takiego. I będziemy musieli zrobić to po studencku, czyli gotujemy w czajniku. I damy sobie radę, trudno. Będzie trzeba mieć czajnik. Tak, to takie. O, za 400 batów. Ej, te masz jakieś słodziutkie. To bierz takiej może. Dobra, jednak znaleźliśmy. I ty miałeś coś takiego? Nie, miałam brzydszy, ten jest ładniejszy. Jeszcze twój ulubiony kolor. Ale nie, bo ten jakiś jest z jakimś snukiem, bo ja wolę taki. A, no dobra, to bierz. Ej, świetnie. 50 zł, no to jest spoko. Tylko malutka pojemność, 1,5 litra. Ale żeby zrobić frankfurterki, to wystarczy. Wydaje mi się, że nam wystarczy totalnie takie coś. Super. Jeszcze jest biała. A, tu jest jeszcze ta jeszcze za 400.
Te 300, no. 399, to A, jest no, 400. no. I co to ma w środku? Aha, tu można sobie robić A takie że na coś. parze? Oj, sorki, przepraszam. Że na parze, ale wiesz co? Ten nie wiem, czy już jest naprawdę nie za mały, jak się to wyjmie. No, faktycznie to jest bardzo malutki. Czy bierzemy taki? Nie, no weź tamten lepiej. Tak? To na parze nam nie jest do niczego potrzebne tak No naprawdę. w sumie tak. No dobra. A co to jest? Jeszcze toster taki mały? Jezu, jakie to jest cute. Tak, no, malutki toster. No to Ej, fajnie. to jest super. Nie będzie nam przynajmniej z czajnika śmierdziało parówkami. O. Tu są talerzyki, jeszcze nie mamy też Dobra, czego zjeść to tak jest naprawdę. 9. Dobra, weź. Biorę 3. co? Bo Dawid do nas przyjeżdża dzisiaj na noc. Musimy zrobić nasz pierwszy... Naszym pierwszym gościem była Zuzia. Tak, Zuzia była naszym pierwszym To gościem, nie tak. mamy widelców, już nie będziemy tutaj biegać. Dawid naszym drugim gościem. Też taki mały jak Zuzia. Tyle, że nie będzie z nami spał, bo się wierci. I chrapie. Miał własną prywatną sypialnię. Tak. No nic, dobra, zadanie wykonane. No, ale może jeszcze by był inny kolor jakiś, bo to byśmy musieli jasnym mieć w sumie, nie? Myślimy właśnie nad takim stołem, że zamienić tylko właśnie te noga jak, nie wiem, od prawdziwka, od grzyba w ogóle by nigdzie nie pasowała. No, ale to... Ale taki by był spoko, bo on by dużo miejsca nie zajął. 4 krzesła tak dookoła sobie postawić, by było całkiem spoko. Do upartego to można i 6 krzeseł. Nawet i 6, no. Ale to by było... Na takie dodatkowe gdzieś mieć, no nie? No, to kosztuje 33. Szkoda, że tu nie ma tego stoła, który kupiliśmy, bośmy zobaczyli, ile za niego w ogóle zapłaciliśmy, za ile go sprzedać. Na stronie można poszukać, ale też 30 tysięcy, no 20 No, parę tysięcy. 30 chyba gdzieś kosztowało, no. No, z 3 tysięcy. Będzie trzeba go wystawić. No, ale takim nam pewno mniej miejsca zajmie, na pewno będzie lepiej. Nie w tą stronę, ale... No, ale tam mamy auto. Ogólnie powiem wam, że ostatni pobyt cały czas w Tajlandii, moje takie wspomnienia, to jest tylko Home Pro Ikea. No. Jak pomyślę, co ostatnio robiliśmy ciekawego w Tajlandii, to tylko mi się kojarzą te 2 sklepy. Ale całe szczęście coraz bliżej. Ale dlatego, że my to po prostu też bardzo głupio robimy, bo my jedziemy, nie kupujemy wszystkiego, co mamy kupić, tylko kupujemy, my mamy listę nawet. I my kupujemy z tej listy 1/3 na przykład, później jedziemy na następny dzień i też nie Tak. kupujemy. My już tyle razy byliśmy w Ikei po te szafki do łazienki, chyba z 5. Dalej nie mamy szafki do łazienki. Ale już mamy znalezione. Już niedługo i będą. A nie, bo my jednak nie Thank bierzemy you, bye, szafki bye. z Ikei przecież. No nie, bierzemy, jak bierzemy, te dwie. A, no Te dwie, co ja mówię znaleźliśmy. o łazience. A, to nie, no. Ale te dwie nocne bierzemy i może komodę od razu też weźmiemy pod telewizor do sypialni. Także jutro mamy znowu wycieczkę. Dobra, najważniejsza sprawa jeszcze w tym odcinku, ponieważ trzeba podsumować troszkę ostatni odcinek, bo wiele osób źle podeszło do tego, że będę miał program w telewizji. Dużo osób tego nie zrozumiało. Może ja też źle wyjaśniłem, może to jest mój błąd, a po prostu może ktoś się na siłę chciał doczepić. Wiele osób powiedziało, że to już wtedy podróże wojownika stracą wiarygodność i tak dalej, że to już telewizja mi będzie mówiła, co mam mówić, że będzie pełna cenzura i tak dalej. Cenzura u mnie na kanale jest zawsze, ale że będzie jeszcze większa i tak dalej. Nie. Słuchajcie, jak wygląda ta sytuacja. To ja 2 lata temu zaproponowałem Polsatowi ten program. To nie jest tak, że oni mi zaproponowali, że oni mnie gdzieś znaleźli i że oni chcą, żebym ja dla nich nagrał, był aktorem w tym programie. To tak nie wygląda, kompletnie. Ja im rzuciłem swój pomysł, że mam takie coś, że ja sam podróżuję po świecie, że sobie trenuję i tak dalej, że możemy to zrobić na większą skalę, do telewizji, że to bardzo fajnie się będzie oglądało, bo ludzie teraz się ekscytują w Polsce sztukami walki bardzo, lubią podróże, bo bardzo dużo ludzi podróżuje i że fajnie to będzie połączyć w całość. Ja im powiedziałem, że ja mam pomysł na odcinki takie, żeby zrobić tutaj, wszędzie w kraju, gdzie występuje dana sztuka walki, żeby pojechać i tam nagrać tą sztukę walki. I to ja w pełni mówię, gdzie jedziemy, co nagrywamy, co mówię sam. Ja to po prostu wszystko realizuję. Oni mi pomagają w realizacji tego, żeby to było w telewizji i tak dalej, ale to był mój pomysł, mój projekt i to jest moje wykonanie. Ja jestem główną osobą, która tam występuje. Główną osobą, która tam występuje, także nie musicie się martwić, że to będzie jakoś bardzo okrojone albo co, znaczy okrojone, no wiecie, my ostatnio nagrywaliśmy 40 godzin, znaczy w sumie pracy całej, albo będzie na 40 minut, także to będzie bardzo treściwe,
ale to będą moje treści, totalnie moje, bo ja wymyślam, gdzie idziemy, z kim się spotykamy, co robimy i co nagrywamy, także nie martwcie się, wszystko będzie tak jak było, tylko na większą skalę. A ci, którzy mnie dopingują od samego początku, nie zhejtowali tego, dziękuję bardzo. Ten basen nie wygląda najpiękniej w świecie. Naprawdę cudownie. Tu po prostu aż się chce siedzieć. Najładniejszy ogródek ever. Dobrze to wyszło, naprawdę. Już coraz lepiej oczywiście. Jeszcze jest do roboty dużo, bo te jeszcze półki mają być, jakieś tam szafki, jakiś komin tam. Oczywiście zasłony przyczepione ładnie, bo muszą nam to też zrobić. No i to wzięliśmy z małej sypialni na razie, bo musi to poczekać tutaj. Póki tam jeszcze tak bardzo tego nie potrzebujemy, a szkoda, żeby tu nic nie stało. Siemanko z pięknego Phuket. Chciałem wam powiedzieć, Nagłaj Camp już w sierpniu. Kolejna nasza wizyta właśnie będzie w Tajlandii w sierpniu. Na niedługo lecimy sobie na wakacje do Europy. To są właśnie moje wakacje, takie, które naprawdę czuję w roku. Nie licząc podróży, że to są wakacje. Właśnie jak lecimy do Europy, lecimy do Polski, pojedziemy sobie na Tomorrowland, polecimy do Hiszpanii. To są wakacje, ale oczywiście będę nagrywał. Na pewno was nie zostawię bez filmów. Cały czas coś się będzie działo, będę wam pokazywał, ponieważ w Polsce też trzeba nagrywać, trzeba promować piękną Polskę i mam nadzieję, że pokażemy jak najwięcej. A teraz przyjechałem do sklepu budowlanego, takiego lokalnego u nas na dzielnicy, na Kamala. Muszę kupić taką blachę, bo nie wiem, czy to mają, zaraz się okaże. No i zalał już po treningu. Parę ostatnich dni, wiecie, było wesele, trzeba było odpocząć. W ogóle z wesela, zobaczcie, fajny odcinek. Chcemy nagrać odcinek, jak zorganizować wesele właśnie tutaj na Phuket, jeśli ktoś by chciał wziąć ślub w Tajlandii, ponieważ będziemy się też tym zajmować. Wiecie, no już totalnie Paweł z Moniką wiedzą wszystko, jak zrobić, mają kontakty i tak dalej, także będziemy mogli na pewno pomóc niejednej osobie to zorganizować. Dodatkowo chciałbym wam powiedzieć jedną bardzo, ale to bardzo ważną rzecz dla mnie. Zostało jeszcze tylko 10 000 subskrybentów do tego, bym osiągnął połowę tego, do czego zmierzam. Czyli będę miał 500 000 subskrybentów i tylko z waszą pomocą mogę to zrobić. Sprawdzam statystyki co jakiś czas i widzę, że po prostu ponad 50% osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje kanału Podróże Wojownika. To jest bardzo, bardzo dużo. Także jeśli was mogę prosić o to, żebyście wcisnęli przycisk subskrypcja, żebyście mi pomogli dobić do tych 10 000, żebym osiągnął cel 500 000, będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Będę bardzo wam wdzięczny. Także jeśli się zastanawiasz, czy to zrobić, ale doceniasz moją pracę, doceniasz to, co robię, że podróżuję po świecie, pokazuję wszystko tak, jak wygląda naprawdę, wciśnij przycisk subskrypcja. Dziękuję bardzo. Chciałem zakończyć właśnie ten odcinek. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny. Powiem tylko tyle, że niestety Mołdawia i Azerbejdżan teraz się nie udało. Zostaję jeszcze parę dni w Tajlandii, a później prosto lecę do Polski. Pozdrawiam.